Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale ogrodniczym. Dzisiaj jesteśmy w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Surrey, w posiadłości Loseley Park. Jest to posiadłość, która naprawdę warta jest Państwa uwagi. Bardzo zachęcam, jeżeli tylko będziecie Państwo w Wielkiej Brytanii, proszę tutaj koniecznie przyjechać. Loseley Park dosłownie oddycha historią. Sam dom powstał w latach 1562-1568 za panowania królowej Elżbiety I. Kamień, z którego zbudowany jest dom, pochodzi z opactwa cysterskiego w Waverley. Jak Państwo zapewne wiecie, ojciec Elżbiety I, Henryk VIII, rozwiązał zakony, rozwiązał klasztory, potem te budynki przechodziły różne losy, częściowo były wykorzystywane jako materiał budowlany do takich właśnie rezydencji. Loseley Park jest w dalszym ciągu w rękach prywatnych. Niektórzy z Państwa być może rozpoznają ten budynek z seriali takich jak Midsomer Murders czy oglądany powszechnie na kanale Netflix The Crown. Przy domu jest bardzo duży ogród otoczony murem. Mur najprawdopodobniej pochodzi również z XVI wieku. Ogród jest nowszego projektu niż dom. Został zaprojektowany przez Gertrude Jekyll. Gertrude Jekyll, tak jak to miała w zwyczaju, podzieliła ogród na kilka kwater lub też pokoi, komnat ogrodowych. Każdy z tych pokoi jest w innym stylu, w innej kolorystyce. W roku 1993 rozpoczęto remont, renowację tegoż ogrodu. Obecnie możemy podziwiać przepiękny ogród różany z ponad 1000 egzemplarzy róż. Jest tutaj wiele róż historycznych, ale są też róże nowoczesne. Moje oko przyciągnęła róża Wilhelm, którą zresztą znam z innych ogrodów różanych. Róża, której hodowcą jest Cordes. Powstała w roku 1934. Także proszę koniecznie zwrócić uwagę na różę Wilhelm. Inne kwatery ogrodowe nazywają się ogród kwiatów ciętych, ogród warzywny, ogród ozdobny i wiele jeszcze innych. W tym momencie umknęły mi ich nazwy. Każdy jest warty zobaczenia. Proszę koniecznie zwrócić uwagę na białą komnatę. Jest przepiękna, jest naprawdę urocza. Warto też, będąc w Loseley, zobaczyć, co jest poza obszarem ogrodu za murem. Tam też są bardzo ciekawe rośliny. Możemy też znaleźć między innymi palmy, chociaż jesteśmy w hrabstwie Surrey. Poza ogrodem mamy też coś, co ja bym określiła jako chacha, ale w opisach tegoż ogrodu nie jest to określane jako chacha. Konstrukcja, o której kiedyś Państwu opowiem, jest to określane jako fosa. I faktycznie, patrząc z poziomu ogrodu, przed sobą mamy fosę. Fosa ta uniemożliwia zwierzętom hodowlanym przejście z pastwisk na teren ogrodu, natomiast zwiedzający ogród z pewnej wysokości mogą podziwiać łagodne wzgórza Surrey, pastwiska i lasy. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na spacer.